Witam serdecznie wszystkich. Zaraz schowałem telefon i w takim niefortunnym miejscu, w którym nie lubię chować się, ale zawsze coś. 14 maj 2025 rok. No i przede wszystkim jedna z rzeczy, która mnie bardzo ucieszyła, bo nie pamiętam niku, może nawet znajdę w telefonie, ale nie jestem pewien, czy ja znajdę. Zaraz tylko znajdę okulary jeszcze. O! Chociaż ja posługuję się tymi urządzeniami bardzo źle. O! Mamy YouTube. Nie, to nie będę gdzie tu. Muszę gdzie indziej poszukać. O nie, ja jestem makabryczny pod tym względem. A nie, zaraz. Mam YouTube. Tak, zaraz zobaczymy. Może się uda. To by było świetne. Komentarze, tak, bo to było w komentarzach. Nie znajdę tego, ale mnie... Zaraz, może jednak... Najnowsze komentarze. Przepraszam, nie będę długo szukał, bo szkoda czasu. Nawet tego filmowego. Chodzi o spektrum, które tutaj osoba badała. Tylko mam pewne pytania. Po pierwsze, co znaczy co rok? Czy była godzina i dzień i każdy rok ma inny kolor? Na pewno ma to sprzężenie z królewską wiedzą, bo nie ma gadania. Wszystkie te badania, które się robi, są podciągnięte pod kosmos. Jesteśmy dziećmi kosmosu i to wszystko się dzieje i nie jesteśmy neutralni, nazwijmy to w ten sposób. Ale jedną z najważniejszych rzeczy, jakie było z tych takich, to co ja obserwuję albo do mnie dotarło, to wpływ planet na chmury. I to zrobił Duńczyk, który jest meteorologiem. Nie wiem, czy zna astrologię, czy nie zna astrologii, ale miało to, znaczy unoszenie się mas wody w przestrzeni jest uzależnione od planet. No i to udowodnił. Teraz, jeżeli w ogóle w świecie nauki mówimy o astrologii, automatycznie jest wycofanie. Jedynie teraz młodzi ludzie, niektórzy moi koledzy, którzy się zajmują akurat takimi dziedzinami, może ze względu na to, że nie chcą mnie robić przekrości, oczywiście tak. Ale w medycynie jedyny tylko człowiek, o którym tutaj opowiadam, tylko ja znowuż mogę przekręcić nazwisko, ale to jest ten alergolog i ta jedyna książka, która mówi o astrologii tej medycznej. Ale wróćmy do tego tematu. Teraz pytając się profesora Leszka Weresa, chodziło mnie dokładnie nie o spektrum kolorystyczne, co o kolor. I do mnie
no przepraszam, że tak powiem, ale Leszek, nie obrazi się na pewno, powiedział, słuchaj, ale to raczej metale biorą udział no planety są określone jako metale. W sumie nie zastanowiłem się wtedy, ale w gruncie rzeczy przecież kolory to metale. Większość kolorów to są tlenki metali i to nie ma gadania, oczywiście, że tak. I można umiejscowić pewne kolorystykę, to co ty zrobiłeś tutaj, przepraszam, że tak na ty, ale uważam, że jeżeli jesteśmy na YouTubie, nie będziemy sobie panować, ale proszę pana, a pani, nie, jesteśmy, nie wiem ile masz lat, to nie jest istotne, możesz mieć 80, a możesz mieć 20 i wpadłeś na fantastyczny pomysł. I uważam, że w tym momencie powinniśmy rozmawiać tak, równy z równym. I teraz zwróć uwagę, że faktycznie masz rację, że pewne barwy, zresztą tak jak masz laser rubinowy, czy masz laser kwarcowy, czy masz laser taki, są to struktury jakieś tam i dają odpowiednie spektrum światła i to spektrum światła można przypisać na pewno kolorystyce, a przez kolorystykę można dojść do danego działania. Teraz, biorąc pod uwagę jeszcze troszeczkę inaczej, to tak jak ty powiedziałeś, że robiłeś to co rok. Szkoda, że robiłeś to co rok i mam prośbę, bo masz do tego, ale zrób to co miesiąc, tylko zrób to w nowiu i o tej samej godzinie. Słuchaj, możesz zadzwonić do mnie i ja ci podam na przykład jaka godzina by była. Najbardziej spektakularna godzina jest to 12, ale dla nas 12, a w rzeczywistości na przykład słońce na ascendent, czy słońce w medium celi, czy słońce w imum celi, czy słońce w następnej osi, tak? Descendencie. Jeżeli mamy wtedy taki wzór i mamy to spektrum kolorystyczne co do miesiąca, właśnie nowiu, dlaczego nie pełni? Bo pełnia odpowiada. Świetny ten szum jest. Taka orkiestra liści. To Chopin się tak wsłuchał w te liście i usłyszał. To jest przepiękna rzecz. Przyroda jest fantastyczną rzeczą. Daje ogromne spektrum wyobraźni. I teraz właśnie tej wyobraźni, i teraz zwróć uwagę, że jeżeli robimy, dlaczego? Bo ty mówisz, że zmiana jest kolorystyczna, wyjątkowa spektrum, co rok. A co by było, jakby było co miesiąc? Bo teraz o co chodzi? Przypuśćmy, że jest różowy, tak? I różowy przechodzi w mniej różowy, jeszcze bardziej mniej różowy, aż przechodzi tam do jakiegoś fioletu i z tego fioletu idzie znowu jakiś inny kolor co miesiąc i to, co ty robiłeś co rok, wtedy wyjdzie ci też co rok. Bo widzisz, nie mamy miernika jakiegoś czasowego, bo no chyba, że znasz jakiś planetarny albo kwazarowy, no to wtedy tak. Ale jeżeli my robimy to na zasadzie takiej domowej, to ten czas, który jest, te 24 godziny, jest on w miarę, chociaż on się ponoć kurczy, czy to prawda, to nie wiem, nie jestem fizykiem, także nie umiem odpowiedzieć, ale co do daty miesiąca, na przykład 1 wrzesień, to nie zawsze jest 1 wrzesień, dlatego mamy święta ruchome, nie święta ruchome, bo to jest i Majowie mieli tak, i Aztekowie mieli tak, i obojętnie kogo bierzesz, jakąkolwiek kulturę z tych starszych, to oni traktują to i mają ten 13 miesiąc, ten miesiąc tam rozkładają na pewne rzeczy, ale powtarzalność jest i ta święta cyfra 13. Słuchaj, jak oglądasz Franka Zaleskiego, to on o tym dużo mówi. Ja na ten temat zupełnie nic nie wiem.
Ja się znam na astrologii, ale tobie podpowiadam, jak to zrobić, bo według mnie możesz odkryć naprawdę, zrobić niezłe doświadczenie. Jeżeli dla mnie to jest, by było. Teraz, jeżeli mówisz o kolorze i mówimy o barwie, każdy organ ma swoje herce. Jeżeli herce, nie wiem o tym, ale jeżeli w hercach, czyli częstotliwość działania, można odebrać w kolorze, no to jesteś wygrany, bo wtedy można by w odpowiedni sposób naświetlać organy zgodnie z planetami, a planety odpowiadają, znaczy nie tyle planety, co cały kosmogram odpowiada za pewne narządy. Stąd wiemy, że osoba jest chora, że osoba będzie miała operację, że będzie miała to, tamto, bo z ruchu planet. Jeżeli ty zrobisz to na zasadzie koloru i to się podłączy, to może być spektrum od sasa do lasa. Przepraszam za porównanie, ale tutaj chodzi o ogrom wiedzy, którą naruszyłeś, dlatego że tak jest. Wiemy o tym, że kiedy rodzimy się, ja nie pamiętam nazwiska tego profesora ze Śląska, z Akademii Medycznej, on stwierdził, że moment urodzenia, a kąt padania promieni słonecznych, prawdopodobnie na szyszynkę, uderza w całe potem dalsze życie. Więc ten kosmogram jest jakby mapą działania. To, co ja robię, to, co wiesz, to, co biorę kosmogram dzieci i na dzieciach pracuję i chcę to robić, ale w offsetce i wiesz, jakimś takim rytmie bardzo poważnym i to robić naprawdę, ale wiesz, na razie się nie czuję dobrze ze względu na to, że po pierwsze, mam swoje kłopoty zdrowotne, ale to nie jest tak, że to jest coś poważnego, to jest po prostu jakieś i krótko mówiąc lekko sprzętowe i jeszcze pomieszczeniowe, nazwijmy to tak, a wiesz, to wszystko kosztuje, a ja mam swoje źródła dochodu z innych dziedzin i niektóre dziedziny też mnie się walą, także muszę wybierać, gdzie mam inwestować. Wiesz, nie jest tak, a w dodatku jeszcze jedna rzecz, która ja wszystko łączę. Wiesz, sztukę łączę, film łączę, tutaj YouTube łączę, astrologię łączę, to wszystko, wiesz, niby ma być offsetka, ale ciągle jak robię teraz te live'y, czasami mnie nie ma. I to jest niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne, pod żadnym względem jest niedopuszczalne to, że można sobie pozwolić na jakąś, wiesz, jak to nazwać, swobodę działania. Nie ma. Jest reżim i reżim, trzeba pilnować reguł działania i to jest najważniejsze. To, co ty powiedziałeś tutaj, że odpowiednie kolory mają odpowiednie organy, zgoda i herce też. I gdyby to połączyć, to jest po prostu alchemia. Jest to dziedzina, która jest zupełnie wyrzucona poza. Raczej fizyka kwantowa by ci więcej powiedziała tutaj i pomogła, niż astrologia, tak, ale astrologia jest taką dziedziną, troszeczkę, wiesz, co to ukrywać, my astrolodzy, wiesz, każdy jest, astrologia wkracza we wszystkie dziedziny, kompletnie, od psychologii do fizyki. Newton, najwybitniejszy astrolog, o którym się nie mówi. Nie mówimy o Koperniku, który był astronomem i lekarzem. I nie wiem, czy on łączył to wszystko, ale tutaj już mówiłem o lekarzu alergologu, ale są jeszcze
jeszcze, i wiesz, niektórzy się boją, albo coś znajdą i na ten temat tworzą to swoje działanie, ale to wszystko jest za mało. Wiesz, to wszystko za mało jest, dlatego że teraz, jeżeli my to zrobimy na zasadzie dogmatu, takiego, wiesz, tak jak jest dzisiejsza wiedza, będzie to kłamstwo. Będzie to kłamstwo i niewiarygodne kłamstwo. Dlaczego? Dlatego, że planety się poruszają i planety niektóre poruszają się, no chociażby ten Neptun, 170 lat, 200 ileś lat, Pluton, potem tam jeszcze... Nasza wiedza jest, przypuśćmy, 4000 lat, ale ta astrologiczna wiedza jest, gdybyśmy przepisali to wszystko, co było w Sumerze, w tym piśmie klinowym, na pewno byśmy wiedzieli więcej, ale wszyscy bagatelizują to. Każde doświadczenie nasze jako astrologów jest pionierskim doświadczeniem, jest takim, jak ktoś napisze, coś powie, no masz teraz Złada Samse, które ja opracowuję, znaczy to jest na podstawie profesora Leszka Weresa i na podstawie tutaj mojego już nie żyjącego przyjaciela Jacka. I Jacek bardzo mnie ćwiczył w tym, mówi: Ryszard, musisz to pojąć, nie na zasadzie złośliwej czy jakiejś, tylko żeśmy dyskutowali na ten temat. Ja przejęłem tą rolę, bo może z Jackiem, gdyby dzisiaj istniał, byśmy razem stworzyli tą książkę, bo on by już przeszedł na emeryturę i miał więcej czasu i poświęcił więcej temu. Ja szczerze mówiąc nie lubię pisać. Nie lubię pisać, mam wstręt do pisania, ja mam zbyt dużo zajęć. Brak mi człowieka, który by mnie zdyscyplinował. Niby jest taka osoba, ale ta osoba ma problemy zdrowotne. My się spotykamy raz na jakiś czas, on się pyta, ale to jest człowiek, który wydał mnóstwo rzeczy i działał wielokrotnie. Teraz mam drugą osobę, która też, ale ona by wolała na swoich doświadczeniach ze mną napisać tą. I pewnie napiszemy tą książkę kiedyś, albo on napisze o mnie tą książkę, bo jest dużo młodszy ode mnie. Zresztą to jest no, osoba nietuzinkowa, bo ją na pewno znacie, albo słyszycie najczęściej. I wiele jest takich osób, ale ja stwarzam opory, dlatego że to jest to, co ty tutaj zrobiłeś, że napisałeś do mnie i pytasz się. Tak, zgadzam się z tobą całkowicie i całkowicie to, co tutaj napisałeś, każde słowo. Ja w tekście tutaj na dole pod filmem zostawię ten cały twój opis, bo jest no, dla mnie rewelacyjny i bardzo dziękuję, że się zwróciłeś do mnie. I proszę cię tylko, zrób to w nowiu. Zrób to w nowiu, bo to jest to początek każdego miesiąca i może zauważysz to inność. I wtedy nie co rok, bo 10 lat wiedzy to jest koszmar wiedzy, to jest ogromna już wiedza. 10 lat, na ogół 2 lata, eksperymenty, tak ja robię tutaj z Beatą, robimy te eksperymenty, to są eksperymenty góra dwuletnie. Jeżeli dużo tych eksperymentów, znaczy robiliśmy te eksperymenty, ona robiła te eksperymenty pod moją jakby opieką, ale wiesz, bo do tego potrzeba mieć sterylne warunki i mieć czas. My oboje jesteśmy już w takim wieku, że jesteśmy zaabsorbowani przez otoczenie. I to absorbowanie przez otoczenie to znaczy, wiesz, opiekę nad otoczeniem, to wiesz, osoby starsze, nie starsze, młodsze, nie młodsze. Ja dzisiaj mam czas, bo akurat no, jest muzyka w moim pomieszczeniu, czyli w studio. No i tak jest. No, i cały czas coś jest. Także wiesz, no, ja nie mogę tego wykluczyć, dlatego że ta muzyka jest mi konieczna do przyszłej offsetki. No i tak cały czas, wiesz, coś za coś, gdzieś, jakoś, ale to, co tutaj przypuśćmy w założeniu stworzyłeś, czy zauważyłeś, czy badasz to,
to proszę Cię i też określ albo, ja nie wiem czy godzinę, czy nie lepiej by było jakiś punkt słoneczny znaleźć, żeby zawsze słońce było w tym samym miejscu. Bo teraz zwróć uwagę, że kiedy znów słońce jest zakryte księżycem albo no jest ta koniunkcja, tak? I ta koniunkcja likwiduje wiele sprzeczności, bo wtedy będziesz widział, bo po pierwsze jest ciemno, druga rzecz, że te planety, które będą oddziaływały, czy ta zmiana barw, wtedy będzie bardziej płynna. Jeżeli w założeniu nie, możesz zastosować pełnię. Jeżeli Tobie nie będzie, ale to jest stała, ponieważ Słońce z Księżycem jest naprzeciwko siebie i Ty, korzystając z tych teraz działań, możesz znowuż określić to spektrum na każdy miesiąc, na krótsze odcinki. I podejrzewam, że tak Ty tutaj zrobiłeś to, co już mówiłem, że mogą być te tonalne różnice albo spektakularne różnice, zupełnie inne. Bo to by było świetne doświadczenie. I jeżeli... Słuchaj, telefon ja tutaj akurat na górze napisałem, możesz zadzwonić, tylko proszę Cię, albo w sobotę po 16, no do 20, bo potem to ja już mam ten live, albo w niedzielę właściwie od 11 do 20. Możesz zadzwonić najchętniej, dlatego że ja wtedy jestem najbardziej spokojny. Wiesz, konkretnie nic nie robię. A w tygodniu, no tak jak teraz nagrywam, mam telefon z sobą. Tutaj osoba do mnie dzwoniła, ale ja nie zauważyłem, bo telefon zostawiam w pracowni. Nie noszę telefonu. Ja boję się telefonu, wiesz, ostatnio, dlatego że mam strasznie dużo pracy takiej domowej, tej ze swoimi innymi rzeczami. W dodatku potrzebuję jeszcze kilku narzędzi. No dokładnie, potrzebuję sztalugi, którą mam, ale muszę ją... Ja ją w pewnym okresie chciałem ją odświeżyć. No i ona jest w tej chwili zaszpachlowana. No i muszę tą szpachlę urzeczywistnić, czyli wyszlifować, pomalować i odnowić po prostu, żeby ją można było postawić w pokoju, bo ona jest taka niezbyt ładna. Zresztą wiecie, jak sztalugi się wyciera, pędzle, wyciera się różne rzeczy. I my, artyści, nie przypisujemy w tym momencie wagi do zewnętrza. Jeżeli ktoś się napatoczy, też potrafimy pędzel wytrzeć o tą osobę. A co tam? Farba nie szkodzi? Szkodzi bardzo. Niektóre farby są wyjątkowo trujące. Zresztą farby są niektóre bardzo drogie. No i w ogóle malarstwo jest wyjątkowe. A chcę do tej offsetki chcę zdążyć z 3 realizacjami takimi artystycznymi i także mam nadzieję, że offsetka także będzie możliwością pokazania no po prostu moich mandali, tych malowanych, które chciałem pokazać wtedy na tym zjeździe, ale jakoś nie udało się, mimo to, że za każdą przerwą, za każdym działaniem prosiłem. No i no jakoś tak olano mnie, a w pewnym momencie ja stwierdziłem, że jeżeli mnie olewa się, to ja też mogę nie istnieć. Nie będę klakierował innym osobom w tych działaniach, ponieważ uważam, że jeżeli ktoś się mną nie interesuje, to dlaczego ja mam się kimś interesować? Bo to jest taka prawda. No, ja mam, jak to się mówi, jest tylko 24 godziny, a w tej chwili nie wiem, czy nie 22, bo mi kilka godzin uciekło i każdemu. Z kolei my biologicznie, ja bym wolał biologicznie jednak żyć w jakimś takim dłuższym terminie i
No ale czas pędzi i co najciekawsze są te wszystkie historie, które mnie bardzo irytują, no, o których mówię o 21 oczywiście, na których prawdopodobnie byłeś na tym live'ie. I te wszystkie działania no, polityczno-rozrywkowe mnie doprowadzają do jakiegoś rozstroju nerwowego, bo dzwonią do mnie znajomi, właśnie za chwilę przychodzi Beata i będziemy też rozmawiać o tych rzeczach, bo nie ma gruntu. Nie ma gruntu odpowiedniego, żebyśmy mogli stanąć i usiąść. Ja zazdroszczę bardzo Leonardo da Vinciemu, że mógł na to sobie pozwolić, na takie rysunki, takie badania. Nie jestem oczywiście nim, ale jeżeli nie robię codziennie czegoś innego i mam czas poświęcony, bo coś się dzieje, a mnie to po prostu nie powinno interesować. Nie powinna mnie interesować, przypuśćmy w założeniu, polityka, śmierć papieża i w gruncie rzeczy nie wiemy, czy papieża, czy człowieka, bo ja jakoś tak jako ortodoksa nie za bardzo rozumiem, że może papież abdykować. No więc mamy ten okres taki bez papieża, mamy papieża, teraz ten następny papież. Nie mam czasu, żeby go prześledzić, wolę, żeby przeszło jakiś okres, żeby teraz Leona XIV powiększyć. Ostatnio oglądałem Leona XIII, no podobieństwo jest niezaprzeczalne. Czy to jest reinkarnacja? Trudno powiedzieć, raczej nie. I to wszystko no jest bardzo interesujące i zajmujące czas i rozpraszające nasze umysły. No po prostu rozpoczęliśmy życie w globalnej wiosce i ta globalna wioska po prostu zawraca i są tematy zastępcze, których nie powinno być, a ludzi, którzy są odpowiedzialni za to, co powinno być pokazywane, oni chcą kierować światem. No i ten świat zgłupiał do reszty. Zgłupiał do reszty, dlatego że oni sami stracili jakby swój rozum. Słuchajcie, kończę i bardzo Ci dziękuję za to. Telefon tam miałeś, możesz to przejrzeć. No i dzwoń, jeżeli Cię to interesuje, mogę Ci powiedzieć, bo tutaj nie da się, dlatego że ja zupełnie nie wiem, co to jest to spektrum. Znaczy wiem, ale w jaki sposób je otrzymujesz. A możliwe, że połączę Cię z kimś, znaczy tutaj umówię, co ułatwi Ci, no, ponieważ w swoim życiorysie sporo osób poznałem i z wieloma osobami współpracuję. No i niektóre osoby zajmują się takimi dziwnymi rzeczami. Teraz niedawno odeszła osoba, która zajmowała się takim widzeniem jakby przyszłości i odeszła, niepotrzebnie odeszła, zupełnie młody człowiek, młodszy grubo ode mnie. No i właśnie to, co powiedział ksiądz Twardowski, że śpieszmy się kochać. A doba się kurczy. I każdy ruch jest jakby niezaplanowany. No trzymaj się oczywiście z Bogiem i niech Cię Bóg prowadzi z tym pomysłem, bo jest naprawdę przepięknym pomysłem. Naprawdę świetną rzeczą. Tylko szkoda, że to Ci zajęło 1 rok, 10 lat, a proszę Cię jeszcze o 1 rok, tak, ten miesiąc, ale mam nadzieję, że nie ustaniesz w tych swoich dążeniach i one mogą naprawdę być rewelacyjne, spektakularne, nie tyle w astrologii, co nie wiem, no w fizyce czy w świecie. Weź zwróć uwagę, ile jest osób takich, które się tym interesują. Co to kogo obchodzi? Dzisiaj tylko
właściwie klakierowanie gwiazdą w jakimś tam programie telewizyjnym to jest numer jeden, a reszta nikogo nie interesuje. Do usłyszenia i do zobaczenia, może się spotkamy. Nie wiem, w jakim mieście mieszkasz, to też jest interesujące, bo może akurat w tym mieście, co ja mieszkam, albo w tym mieście, co czasami przebywam, czyli Warszawa, albo jeszcze gdzie indziej. Powodzenia. No i do co? Do następnego programu. A i o 21 oczywiście, że spotykamy się. Czołem.